przyjeżdżają nowi właściciele, kamper został sprzedany. Coś się kończy, coś się zaczyna. Wszystko idzie na spontanie. To jest Hymer, pełna integra. Sprawdzimy, czy wszystkie urządzenia działają. Spory kawałek, bo jedziemy aż do Londynu. Ktoś kupił Porsche, zostawił rozliczenie. Teraz tutaj go zaparkujemy i będziemy sobie go oglądać. Gdzie stanąć. Jak widzicie, ja się mieszczę tutaj w zupełności. Kai już się podoba. Właśnie była jazda próbna. Dzień dobry, witamy Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj vlog nietypowy, bo troszeczkę łączony, ale pierwsze co się będzie działo, to właśnie szykuję kampera, bo dzisiaj o godzinie 12:30 przyjeżdżają nowi właściciele, kamper został sprzedany. Będziemy działać dalej przy zakupie i szukaniu nowego kampera. Tutaj jest taki mały podarunek dla nowych właścicieli, jakiś szampan, słodycze dla dzieciaków. Niech im służy tak dobrze, jak nam służył, pomimo tych paru usterek, ale to chyba jest już normalne w naszych kamperach. Ostatnie kilka nocy w Anglii był przymrozek, więc wodę wylałem z boilera. Będę musiał ją z powrotem napełnić, odpowietrzyć układ, żeby było gotowe już dla nowego właściciela. Muszę też mu pokazać, jak to obsługiwać. Włączmy sobie zasilanie. O, to było światło. Akumulator naładowany, jak tam z wodą, jest mało. O tak, 1/4 mniej więcej w tej chwili. Także doleję wody i będę odpowietrzał układ. Jeszcze rozłożyłem markizę. Bardzo mokra była po tych deszczach. Niech troszeczkę przeschnie. A przy okazji nowi właściciele sobie zobaczą, jak ona dokładnie wygląda, jak się składa. No i co? Idę nalewam wodę. Dobra, woda nalana za pomocą tej końcóweczki. Sprawdzę teraz poziom i odpowietrzę. Dobra, tu jest full. Czyli trzeba zakręcić teraz zaworek w boilerze. Ok, tu jest już zakręcone. Także włączam pompkę. Aha, krany. Krany trzeba też pozakręcać, bo je otworzyłem, jak wypuszczałem wodę. No i włączamy. Niech sobie napompuje, bo boiler jest pusty. Także potrzebuję chwilę, żeby dopompować wodę. Ale chodzi, słyszę, widzę, dobrze pompuje, także działa. 15-20 sekund przestała się włączać. Odkręćmy ciepłą wodę. Tak, ten boiler jest zapowietrzony. O, tak trzeba chwilę. Niech to się odpowietrzy. Ale jest całkiem inaczej niż wcześniej. Wcześniej jak odpowietrzałem, to trwało bardzo długo. Ta pompa słabo pompowała. A teraz widać, że to dosłownie chwilę i woda leci. Także pompka na pewno teraz działa prawidłowo. Skręćmy też wodę w łazience. No, odpowietrza się, odpowietrza. Tak delikatnie. Najlepiej to robić po prostu tak na połączeniu zimnej z ciepłą. Wtedy nie jest to tak agresywnie to odpowietrzenie. Jeszcze ostatnie sprawdzenie. Odkręcę gaz, włączę boiler, niech się nagrzeje trochę woda. Sprawdzę lodówka, czy działa, żebym był pewny, że kamper jest sprzedawany w bardzo dobrym stanie. Uruchamiamy boiler. Pyk, zaraz się powinno włączyć, zielona dioda się zaświeci i wtedy uruchomi się już ogrzewanie wody, ciepła woda na gaz. O, pyknęło, nie, ruszyło. Sprawdźmy ogrzewanie gazowe. Wiatrak się włączył. Słychać chodzi, dmucha. Jeszcze zimne, ale zaraz się nagrzeje. I zaraz się powinno uruchomić, to zielona się dioda zaświeci. No dawaj, zaświecaj się. Poszło. Jest, chodzi. No to jeszcze czas na lodówkę. Sprawdzę jeszcze ostatnie. Tak, puściutka. Tu jakiś paproch leży, liść, nie wiem skąd on się wziął, ale to nieważne. Włączamy na gaz. Pokrętło to przytrzymujemy i odpalamy iskrę, aż ta wskazóweczka tutaj się przesunie. O! Jest. Łapie, poszło. Widać, że się przesuwa ta czerwona wskazówka na zielone pole. Chwilę przytrzymujemy jeszcze tutaj to pokrętło i puszczamy i działa. Także już jest włączona. Tutaj wszystko działa, lodówka działa. Jeszcze sprawdźmy sobie w łazience spłuczkę, czy działa. Tak, leci woda.
sobie zleci do kasety. Kaseta jest też umyta, wyczyszczona, także jest tylko woda w niej. Ostatnie nagrania na pamiątkę. Już sobie tak nagram. Dobrze kamperek służył. 2 lata, ale czas na zmiany. No dobrze, także wszystko przygotowane. Czekamy już tylko na przyjazd nowego właściciela. Także oficjalnie mogę potwierdzić, że nasz kamper został sprzedany. Właśnie wypełniliśmy wszystkie dokumenty. Jeszcze na chwilę zostawiłem sobie tutaj pana w środku. On sobie załatwia tam jakieś formalności, ale ma mi dać znać, jak będzie wyjeżdżał. Także pokażę wam, jak nasz kamper ostatni raz wyjeżdża spod naszego podjazdu. No, już wyjeżdża, jeszcze lecimy. Ostatni raz. Pojechał. Cheers! Piękny był kamperek. Niestety coś się kończy, coś się zaczyna. Także niech służy komu innemu. No i pojechał, proszę Państwa. Kampera na tą chwilę nie mamy żadnego. Ale to nic, bo rozpoczynamy poszukiwania. Mam parę na oku, także będziemy to oglądać. Może nawet w tym odcinku już się uda coś zobaczyć. Sam nie wiem, jak ten odcinek się skończy, więc widzicie, wszystko idzie na spontanie. A kamper służył nam bardzo dobrze. Jak wiecie, nie wiecie, mieliśmy go 2 lata. Byliśmy w nim 2 razy w Hiszpanii, we Włoszech, w Polsce, w Szkocji. Dużo różnych kempingów w Anglii, na zlotach. No troszeczkę smutno, nie to, że łezka się kręci, no bo bez przesady, ale no jakieś takie delikatne poruszenie jest. Fajne wspomnienia z kamperem, bardzo nam dobrze służył. Dużo też przeżyliśmy w nim, dużo się też nauczyłem. Ja osobiście tych kamperowych rzeczy, bo montowałem solar, montowałem przetwornicę, dużo napraw, wszystko robiłem sam. No i co? Rozpoczynamy nową część, nową przygodę. Coś się kończy, coś się zaczyna. Także zostańcie z nami, zapraszamy na dalszą część odcinka. Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym dniu. Więc tak się sprawy mają. Wczoraj Jakub z Protech Caravan Service, on mieszka w Londynie i my znaleźliśmy tam kampera na ogłoszeniach. To jest Hymer, pełna integra i poprosiłem go, żeby sprawdził. Także on był wczoraj tam, sprawdził tak technicznie tego kampera, czy wszystko gra. Także możecie zobaczyć teraz, jak to wyglądało. Witam serdecznie. Aktualnie jestem u dealera w okolicach Bromley. Łukasz poprosił, żeby przyjechać i przeprowadzić pre-purchase survey na Integri. Integra Motorhome Hymer B576. Jest to pojazd 2013 roku. No więc będziemy przeprowadzać pre-purchase survey, dump survey, elektryka. Sprawdzimy, czy wszystkie urządzenia działają, żeby Łukasz miał spokojniejszą głowę przy podejmowaniu decyzji podczas zakupu. Podczas takiego testu mamy dokładny podgląd na stan kampera. Zostało sprawdzone nadwozia, wszelkie uszkodzenia, hak holowniczy, stan lamp. Hak holowniczy został podpięty pod zestaw i sprawdzony. Został sprawdzony cały dach pod względem zabrudzeń, jakichś nieszczelności. Układ gazowy został sprawdzony, przewody. Jak widać, tutaj jest poza datą. System elektryczny, solary, całe wnętrze, wyposażenie kampera. Po tym wszystkim dostaliśmy raport, w którym jasno wszystko zostało opisane. Sprawdzona została wilgotność w kamperze. Dzięki temu mamy podgląd na stan techniczny i łatwiej podjąć decyzję.
również polecam wszystkim takie sprawdzenie. No a my dzisiaj postanowiliśmy z Kają pojechać i zobaczyć go na żywo. Także my ruszamy, mamy przed sobą spory kawałek, bo jedziemy aż do Londynu. Zatankowane paliwko, jakieś 3-3,5 godziny trasy przed nami i pokażemy Wam, jak on wygląda. A czy kupimy, to się okaże. Jedziemy. 2 godziny 38 tam mamy do celu. A jeszcze nie mówiłem, że tak, jadę tylko z Kają, a Ania jest w pracy. Niestety nie udało jej się wyrwać, bo jest taki wyjazd dosyć spontaniczny. A ten kamper znajduje się w takim salonie, to jest taki niezależny sprzedawca Porsche. Prawdopodobnie ktoś zostawił tego kampera w rozliczenie. Ktoś kupił Porsche, zostawił w rozliczenie. Dlatego obsługa tam na miejscu też nie do końca umie wszystko wyjaśnić, sprawdzić, bo oni też nie mają na co dzień styczności z takimi kamperami. Nie wiem, ja tak jak mówiłem, no wczoraj Jakub go sprawdził, ja jeszcze dzisiaj jadę zobaczyć, jak to będzie wyglądało dla nas. Miejmy nadzieję, że się uda tam dogadać jakoś. No zobaczymy, wszystko przed nami. Także pogoda piękna, jedziemy. No i Londyn, kochani. Bardzo ciepło, 20 stopni. Jesteśmy już w mieście, jakaś godzinka do celu. Musimy przejechać po prostu przez centrum, bo na M25 był wypadek, dlatego tędy się wypchamy przez miasto. Jesteśmy, widzę, że już kamper jest wystawiony. Także teraz tutaj go zaparkujemy i będziemy sobie go oglądać. Tu gdzie stanąć. Gdzieś tu musimy stanąć. Właśnie była jazda próbna i jeździ się bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Pokażę Wam, jak ten kamper wygląda. Także tak, Kai już się podoba. Wielka szyba, ta szyba z przodu jest ogromna. Tutaj są dwie butle z gazem. Tutaj jest do uszczelnienia, tak jak Kuba to sprawdzał. Te kratki są do uszczelnienia. Opony są w porządku. No i ten bagażnik. Wielki bagażnik. Zobaczcie, tutaj jest cover, czyli taki ochraniacz na kampera. Ale z drugiej strony jeszcze Wam pokażę, też jest wejście. Jest taki stojak na motocykl. Jazda to jest kompletnie całkiem inna jazda niż tym, co mieliśmy wcześniej. Wiadomo, nie jechałem autostradą, ale na tym krótkim odcinku to po prostu się upłynie. Ten bagażnik jest ogromny, naprawdę jest bardzo duży. I ten stojak na motocykl, no niestety my go nie potrzebujemy, także on prawdopodobnie będzie stąd wyciągnięty, jeżeli byśmy kupili oczywiście tego kampera. Tak on się prezentuje z tej strony. Tu jest kaseta od toalety. Niestety inna niż ostatnio kupiliśmy. Troszeczkę mniejsza. Wyciągnę ją. Aha, tak to wygląda. Ta zielona. To czwarta. Komin od trumy. Tutaj jest jest taki mały schowek. Dwa akumulatory. Zawód do spuszczania wody. Tam jest regulator od solarów. Drzwi z tej strony oddzielne. Tapicerka to jest taki zamsz jasny. Swoją drogą trzeba będzie zaraz je obrócić i sprawdzić jeszcze. Wielka deska rozdzielcza. Lusterka elektryczne. Trzy wycieraczki z przodu. To co, idziemy do środka. Elektryczny stopień. Działa.
łóżko złożyć, zaraz złożymy. Patrz, tutaj ten stół. Możesz go sobie po prostu obracać, przesuwać. Ale to już fajnie, wiesz co, jakby kupiliśmy. Takie fotele. Fotele złóżmy. No i to łóżko się opuszcza. To jest... O, Ale patrzcie. takie wielkie łóżko jest tu z przodu. No myślę, że Kaja by się tu wyspała. Nadal jeszcze wtedy jest miejsce. Znaczy, uważaj. Żeby tutaj sobie siąść. Ale Spokojnie jeszcze można sobie posiedzieć, nawet gdy ktoś śpi. I też można wyjść stąd. Kuchenka. Szuflady. A tu są na sztuczce. I ten kamper, gdybyśmy się zdecydowali, będzie sprzedany już z nowym badaniem technicznym, z serwisem i z gwarancją na 6 miesięcy. Jest oczywiście jeszcze z zewnątrz gniazdo do podłączenia gazu. o, ja się boję. Ja nie chcę tutaj. Łazienka duża, naprawdę duża. Toaleta, prysznic. Prysznic zewnętrzny. Tak wygląda ta kabina po złożeniu. Tu jest jeszcze telewizor wysuwany, nie wiem za bardzo jak go wyciągnąć. Jeżeli chodzi o lodówkę, tutaj u góry jest piekarnik. Nie, to jest taki opiekacz. Lodówka. Fajne, bo duża jest ta lodówka. Te szafki to jest całkiem, no czuć, że to jest po prostu takie, ta płyta jest solidna, nie jest taka płyta, nie jest sam papier. Tutaj, oprócz tego, że ten garaż jest taki wielki, jest następny wielki schowek, to jest jakby szafa taka. To łóżko też można tutaj podnieść, żeby mieć lepszy dostęp do tej szafy. O, tutaj też jest schowek. Wielki, naprawdę. I tutaj są schowki, tak. W tych schodkach też, w każdym schowku są schowki. Jest tutaj podwójna podłoga, także wszędzie tutaj są też schowki na buty. Jest to bardzo fajna sprawa. I tu jest trzeci. Od razu z deską do krojenia. No i okno. Jak widzicie, ja się mieszczę tutaj w zupełności. Ten stół jest fajnie regulowany w każdą stronę. Tu jest taka japuszka, żeby się nie wylało. No i co? Tutaj jest fajne miejsce na odpoczynek. Kamper jest 4 tony 200. Taka jest DMC tego kampera. 4 tony 200, także prawo jazdy już jest wymagane C1. To łóżko można również powiększyć. Tutaj się wysuwa coś takiego. Aha, to jest od razu drabinka. I taka podstawka. O. Tak to wygląda. I tutaj jest jeszcze jedna poduszeczka, którą kładziemy. I mamy wielkie łóżko z tyłu. Jesteśmy właśnie po oglądzinach, także bardzo fajny kamper. Zobaczymy, musimy się zastanowić co dalej, czy kupimy czy nie, ale to zobaczycie już w następnym odcinku. Także my wracamy pomału do domu, a Was zapraszamy na następnego vloga, który na pewno już coś się rozstrzygnie. Albo i nie. Także trzymajcie się, jak możecie zostawcie subskrypcję. Pozdrawiamy, pa! Pa!